Witam serdecznie w odcinku 12 playlisty Iluzja pod tytułem Malarze iluzji część pierwsza. W poprzednim 11 odcinku odniosłem się do terminu fake news oraz wspomniałem o ograniczaniu wolności słowa w internecie. W tym odcinku spróbuję wskazać, kto tworzy naszą rzeczywistość. Kim są malarze iluzji, czyli świata, który próbują ukryć przed naszymi oczami? My, jako odbiorcy iluzorycznego świata, patrzymy jak w kinie na zmieniające się obrazy i niestety w dużej części wierzymy, że są one prawdziwe. Kiedy niektórzy z nas opuszczają kino, są zdruzgotani i zszokowani obrazem prawdziwej rzeczywistości, całkowicie niepodobnej do wersji z kinowego ekranu. Etatowi malarze rzeczywistości, sowicie opłacani przez rządowych włodarzy z naszych podatków, to telewizja, radio oraz różne gazety i czasopisma. Czasy przymusowego płacenia abonamentów radiowo-telewizyjnych minęły z prostej przyczyny. Obywatele, uśpieni do tej pory bajkami o świecie, zaczynają się budzić ze snu medialnego i coraz mniej wierzą w tworzoną przez media rządową iluzję. W jakim celu instytucje rządowe i pozarządowe poprzez ośrodki badania opinii publicznej prowadzą różne ankiety, badania, zbierają opinie z różnych środowisk Polaków? Powód jest prosty. Znając na bieżąco nastroje wśród obywateli, malarze iluzji mogą dokonywać korekty obrazów, utrzymując z góry ustalony i niepodlegający zmianie kierunek narracji. Bez tego sprzężenia zwrotnego żadna kontrola nie byłaby tak skuteczna i efektywna. Ale oprócz mediów publicznych istnieją inni malarze, którzy ukryci są w cieniu i chociaż są niewidzialni i nie afiszują swojej działalności, prawie wszyscy obywatele wiedzą doskonale o ich istnieniu. Chodzi o tak zwane służby specjalne. Na stronie rządowej gov.pl znajdujemy informację, że w Polsce funkcjonuje aktualnie 5 odrębnych służb specjalnych, a mianowicie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW, Agencja Wywiadu AW, Centralne Biuro Antykorupcyjne CBA, Służba Kontrwywiadu Wojskowego SKW oraz Służba Wywiadu Wojskowego SWW. Praktycznie każdy kraj na świecie posiada takie struktury. Jest to zupełnie normalne i ma swoje uzasadnienie w ochronie interesów politycznych, gospodarczych i społecznych każdego państwa, a więc generalnie nie ma w tym nic złego. Gorzej, jeżeli obce służby specjalne innych państw prowadzą tajną obserwację lub nadzór nad naszymi służbami. Jak twierdzą niektóre nieoficjalne źródła internetowe, Polska wcale nie jest żadnym wyjątkiem. A więc możemy być pewni, że w naszym kraju działa lub działało wiele służb specjalnych z innych krajów, jak na przykład KGB, Stasi, BND, CIA, Mossad, SBU oraz być może wiele innych tego typu organizacji. Trudno ocenić nam, laikom, które służby państw obcych mają największy wpływ na politykę naszego kraju. Największa nagonka ostatniego rządu była na służby rosyjskie. Jeżeli zastosowano starą, klasyczną zasadę odwracania uwagi, czyli łapaj pan złodzieja, to można domniemywać, że to właśnie one są najmniej licznie reprezentowane w naszym kraju. Działalnością służb nie będziemy się zajmować, ponieważ są one objęte tajemnicą, ale logicznym wnioskiem jest, że służby reprezentujące interesy obcych państw będą dbały wyłącznie o własne interesy, a nie interesy polskich obywateli. Prowadząc wrogą działalność na terenie naszego kraju i mając wpływ na media publiczne,
są kolejnymi malarzami naszego już i tak oddalonego od rzeczywistości obrazu. Komu podlegają i kto kieruje oficjalnie naszymi służbami specjalnymi? Informacje te są całkowicie jawne, a więc działaniami służb specjalnych kierują ich szefowie, którzy podlegają bezpośrednio albo ministrowi obrony narodowej, albo prezesowi Rady Ministrów. Czyli dyrygentami zastępów malarzy ze służb specjalnych są wspomniany minister i prezes Rady Ministrów. Jeżeli nasze służby spełniają zadania, do których zostały powołane, czyli między innymi zapewnianie bezpieczeństwa obywateli i państwa, to dobrze, o ile nie występują w roli obrońców interesów, być może nieoficjalnych zwierzchników lub swoich własnych. Na tym zakończę odcinek 12, w którym opowiedziałem o niektórych malarzach iluzji działających nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie na całym świecie. Serdecznie zapraszam do odcinka 13 pod tytułem Malarze iluzji, część 2.